Ale żeś riffa zagrał. A znowu czasy młodości i czasy najpiękniejszego okresu w historii muzyki. Lata 90. i wzmacniacz Rectifier. No, soundzik. Nie. Kąsa. No i ten numer, i ta gitara, i to wszystko razem. I twój kapelusz. Tak. Witamy bardzo serdecznie. Na kanale Custom Guitar Tones. Jak zwykle w waszym ulubionym zestawie Super Trio Piotr, Mikołaj a i Jaro. za sprzętem Jaro. Dzień dobry, kochani. No i co? Co dzisiaj? Dzisiaj coś, o co zdążyliście już nas poprosić Wiele razy zresztą. wiele razy, czyli będziemy sprawdzać sami swoje profile, będziemy o nich opowiadać, powiemy wam, czym się charakteryzują. Tak jak mówiłem, na tapet wzięliśmy Dual Rectifiera, Mesę, zresztą nasz najnowszy produkt, z którego jesteśmy bardzo dumni. Też trzeba zaznaczyć, że ten wzmacniacz jest charakterystyczny, o czym tata już mówił w prezentacji samego wzmacniacza. Nie wszyscy troszeczkę zrozumieli intencje i to, że te capture'y dokładnie oddają tak, jak ten wzmacniacz zachowuje się w prawdziwym życiu, dlatego dzisiaj zwrócimy na to uwagę i pokażemy wam, jak ma to wyglądać. Mesa Boogie, Dual Rectifier Solo Head. Akurat w naszym wypadku z 93 roku. Rewizja F. Rewizja F. To nie jest bułka z masłem. To nie jest jajecznica na śniadanie. To jest bardzo poważny zawodnik. Bardzo charakterystyczny. W naszych profilach jest ich dużo. Próbowaliśmy oddać wszystkie odsłony tego wzmacniacza. I co jest bardzo, bardzo ważne, muzycy i wtedy, i dzisiaj, którzy posiadają tego typu wzmacniacz, ale co jest ważne z tamtego okresu, bo te późniejsze to zupełnie inaczej grały i mówię to w pełni świadomie, nie dochodzili do pewnych zakresów gainu. To, że ustawialiśmy i ja tam grając, przygotowując tą barwę, jest opisane jako boost, high boost, to są już ekstremalne położenie potencjometru gain, czyli prawie do końca, na kanale Red, który już sam w sobie miał bardzo duży gain i jeszcze na dodatek w trybie modern, czyli w oparciu o dużo większy sygnał wejściowy w sam preamp, ale jeszcze jak do tego dodamy prostownik silikonowy, nie lampowy, ten silikonowy miał o wiele większą dynamikę, to ten dźwięk jest naprawdę mocno przesterowany. Naprawdę mocno. I musimy o tym wiedzieć. Nie trzeba używać tych barw, bo jest napisane, że to jest super gain i tak dalej. Bo w przypadku Mesa Boogie Rectifier te barwy z dopiskiem CR, czyli tytularnie nazywane przez nas crunch, gdzie gain był w pozycji mniej więcej 10, max do 12, to już jest bardzo duże przesterowanie. To jest taki wzmacniacz. I nie wpadać w panikę, że tam aż kotłuje, że tam aż zamula. Zamula. I właśnie zamulał i w 93 też zamulał. I taki był jego właśnie typ brzmienia. I co warto wspomnieć, Tonex jako świetna platforma umie to przekazać. I dlatego może to budzić frustrację. Ale tak jak tata mówi, tak było i tak jest teraz. Tak jest. A tylko to jest wspaniałe, że to urządzenie potrafi to odwzorować. Teraz zagraliśmy wstęp na barwie. Vintage Silicon Crunch, czyli w ogóle mniej gainu. Właśnie, czyli gain jest w ogóle w okolicy 10. I nic nie fuzuje. I mało tego, to jest Orange kanał, nie? Tak. I mało tego jest jeszcze w trybie vintage, czyli w takim jakby wejściowo niedosterowanym. I ciągle jest. Proszę bardzo. Już się gra riffy, a to jest naprawdę niewielki gain. Jak na ten wzmacniacz, to w ogóle symboliczny, nie? I to jest ważne. Teraz myślę, że przejdziemy do pokazywania samych barw, które są doskonałe. Naszym skromnym zdaniem są doskonałe.
Tata już opowiedział jakby o działaniu samego wzmacniacza, że naturalne dla niego jest to lekkie zamulenie, że to już jest tak duży high gain, że wzmacniacz sam Znaczy przy barwach tych takich ekstra przesterowanych. ekstra, tak, że wzmacniacz sam popada już w taki fuzowy tryb i to nie jest wina nasza, to nie jest wina złego zrobienia capture'a, właśnie to jest wina zrobienia świetnego capture'a, który oddaje tą charakterystykę. Też trzeba pamiętać o tym, że to jest bardzo, bardzo głośny wzmacniacz. My go nie dawaliśmy strasznie głośno, żeby też nie przewalić i nie zamulić kolumny fizycznie, gdzie głośniki mogą się zapchać, ale w dalszym ciągu ta kompresja głośnika też się pojawia, bo mówię, nawet przy mniejszym wolumie ten wzmacniacz i tak jest bardzo głośny. Gwarantuję Wam, że całe tutaj osiedle słyszało te capture'y, łącznie z nami przez kurcze ściany, zamknięte drzwi, było słychać dokładnie, na którym etapie capture'a tata jest. Tak, tak jest. Tak, użyliśmy tym razem też 2 mikrofonów. Pominęliśmy Neumanna U47, ponieważ ten mikrofon nie przeczytał tego typu brzmienia. Tu było potrzebny... Czyli nie wnosił do barwy nic istotnego, o co warto byłoby zawalczyć, nie? Tu było potrzebne pasmowo i brzmieniowo w charakterze coś, co dla tego wzmacniacza jest ważne, czyli szybki atak, ładna, taka właśnie tak jak tata powiedział, dla niektórych bzyskowata góra, ale też skuteczny dół. No i ten mikrofon już za bardzo zapychał, więc zostaliśmy przy AEA w stędze i 545 szurze, żeby jeden mikrofon dał głębię i środek, a drugi dał szybkość, dynamikę i górkę. No i tym sposobem wyszły nam eleganckie capture'y, oczywiście robione w pełni przez analogowy tor API-a 100. Tak. Więc tutaj jest. zastrzeżeń nie mamy. Proces był dobrze przypilnowany. Absolutnie tak. Czyli jeżeli tak brzmią, to tak brzmiał ten wzmacniacz w naszej rewizji i już. Prosty, ale skromny, ale bardzo dobrze brzmiący Les Polek. Tonex, do którego Mikołaj będzie ładował barwy od nas, czyli Custom Guitar Tones. A my do naszego odsłuchu już jako szczęśliwi posiadacze własnej kolumny szerokopasmowej Tonex Cab słuchamy sobie razem z Wami, co tu się będzie wydarzało. Oddaję Ci głos. Mamy załadowane wszystkie barwy. Wiadomo, że używać wszystkich teraz nie ma sensu, żeby Was też nie zanudzić i też nie zabierać Wam frajdy z odkrywania tego po swojemu, ale przelecimy po najważniejszych brzmieniach, żeby oddać charakter tego wzmacniacza oraz charakter tych profili. Ja bym zaczął od kanału Green, czyli najdelikatniejszego, w opcji Vintage, Silicon, czyli na prostowniku mocy, nielampowym, na diodzie krzemowej. Pięknie. Świetny, czysty kanał. I w ogóle, co ciekawe, wzmacniacz, który nie został w ogóle stworzony do grania czystych barw. I to, co ciekawe, bo ja już Wam opowiadałem w filmie o tym wzmacniaczu, nie ma kanału czystego ten wzmacniacz. Ma tylko kanał Orange, który jest najbardziej uniwersalnym kanałem w tym wzmacniaczu. I on jest w trybie zielonym, w trybie green, jako taki kanał czysty. W praktyce tam odcięta jest jedna lampa i zmieniony jest filtr pasmowy. I to wszystko. Bardzo ciekawy. Proponuję crunch teraz. Już kanał Orange. Tak, czyli co się dzieje? Już mamy gain, czyli tu, gdzie ten wzmacniacz zaczyna naprawdę żyć swoim życiem i pokazywać swoje możliwości. Tego gainu nie ma dużo, ale pod ręką czuć, że wzmacniacz pomaga Ci grać, czyli rwie się tak trochę już do przodu, nie? Taki trochę AC/DC, przełamany, trochę tego typu barwy, nie? To jest zabawne, że to jest mało gainu w tym wzmacniaczu, a to już brzmi jak na maksa dany marsz. Na przykład, oczywiście. Dobra, normal. Czyli już więcej gainu. Tylko ciemniejszy, widocznie ja tam uznałem, że trzeba będzie trochę tego prezensu To zobaczmy okiełznać. dwójeczkę.
Już jaśniej. Jaśniej. To co to znaczy? Że prawdopodobnie już albo potencjometr presence poszedł w górę, albo i trochę presence, i trochę treble. I mamy to, gdzie się zaczyna mesa czuć jak u siebie w domu. I to jest modern, nie? Czyli nie... Nie, to jest jeszcze Orange Vintage. Świetnie, Świetnie. świetnie. Mid High Gain, czyli już prawie wchodzimy w sferę dżdżurów. No tu już pod ręką to jest naprawdę bardzo duże. I High Gain, czyli full petarda. Cios. Tak, tak. No to są właśnie te czasy. Widzę, To że są te jeszcze czasy. mamy czysty na lampie, a nie na diodzie krzemowej. Posłuchajmy zatem. W ogóle nie ten wzmacniacz, nie? No. Teraz na lampie crunczyk. No. Czyli to jest prostownik lampowy. Lampowy. Takie stare marszałowskie. I high gainik. Stary sound bardzo fajny. Kurde, świetny. Teraz Świetnie. wchodzimy w strefę też kanału Orange, ale już w opcji Modern, czyli wzmacniacz bardziej się nasyca i zaczynamy od profilu na diodzie krzemowej, normal. I Pojawia zaczął się charakterystyczne tak. pchanie w dole. Tak. Ale jak komuś za dużo, mamy opcję crunch. Tak, typowy wzmacniacz z tamtego okresu. Ta opcja bądź opcja vintage to były właśnie moje ulubione, nie? Z okresu płyty Znamie. Jeszcze mniej gainu. Jest No, konkrecik. jest. Idźmy od razu w petardę mocną gainową, czyli normal high gain. Tu już aż go zapycha, Tu już nie? pcha. Się robi. I właśnie ten piec to robił, nie? Mamy opcję bodajże HC, czyli high cut.
Tak, no wiadomo, że nie ten zespół i nie to brzmienie, ale tak sobie zagrałem. I teraz eksperyment, to samo brzmienie, ale na lampie zamiast diody krzemowej. No, Słychać kompresję lampy. tak jest. Idziemy tak w jest. mniejszy gain, na przykład normal. No to jest mój świat, nie? Już wtedy. Crunczyk. To jest to, to jest to. Panie kierowniku, nie? Jest moc, jest power, wróciłem do lat 90. Ja też. Kurde. Mi się podoba kąsanie kostki przy tym wzmacniaczu. Ta Tak. naturalna kompresja, jak on się poddaje graniu w taki fajny, charakterystyczny sposób. I teraz największy konkret, czyli kanał Red w opcji Modern. Więcej gainu i więcej przysłowiowego szatana się nie da. Jeszcze więcej gainu. Tak. I zaczynamy od opcji na diodzie krzemowej. Na razie normal, czyli grzecznie. Proszę bardzo. Od razu na lampę. Ściekamy. No już go trochę zgięło, nie? No i dobra, i teraz czas na największą, że tak powiem, tutaj Godzillę, deklasację ostateczną, Tak. mianowicie high gain, czyli opcja, gdzie już ten wzmacniacz, tak jak tata na wstępie mówił, jest przegięty. Normalnie ludzie w tamtych czasach nie używali za dużo takiej opcji, ponieważ to już wzmacniacz naturalną, ma kompresję oraz zapchanie, ale ten wzmacniacz tak ma. To nie jest nasza wina, pretensje do konstruktora. Tak jest. W ogóle nie słychać prawie, nie? Tata? To już w ogóle. Ale solóweczki za to. Solóweczki. Jak najbardziej. Jak I najbardziej. to samo z lampy. Tak, tak. I pięknie. ostatni, tak z ciekawości, z hi-catem. Watka, no bo górę ścięło. Nie pamiętam tej piosenki, ale...
Ale go smuliło kompletnie. Nie no, jest konkret. Tak, i co teraz? Teraz wszystko tak naprawdę. Możemy Wam dzisiaj bardzo serdecznie podziękować jest. za oglądanie. Mamy nadzieję, że przedstawiliśmy Wam odpowiedzi na wszystkie Wasze pytania. Rozwialiśmy wszelkie wątpliwości a propos Capture'ów Dual Rectifier'a, a propos jak ten wzmacniacz brzmi w prawdziwym życiu, jak się zachowuje. Zapraszamy też Was bardzo gorąco na wszystkie nasze social media, Custom Guitar Tones, TikToki, Instagramy, do oglądania naszych filmów, do zostawienia komentarza, łapki w górę oraz subskrypcji. Serdecznie zapraszamy również na naszą stronę internetową Custom Guitar Tones, gdzie można zakupić nasze produkty. Oraz zapraszamy na naszą zakładkę w Ton Partnerach w aplikacji Tonex Max albo po prostu Tonex, gdzie można sobie sprawdzić nasze profile, posłuchać próbek z wirtualnym gitarzystą. Próbek również można posłuchać na naszej stronie, gdzie gram ja, oraz za pomocą strony internetowej Tonexa i K Multimedia. Bardzo serdecznie zapraszamy to obczaić, jak to się mówi młodzieżowo, sprawdzić sobie i gwarantujemy, że każdy znajdzie coś dla siebie. Tata zapowiedział wspaniałe nowości, na które warto czekać. Pracujemy ciągle ciężko, aby dostarczać Wam jak najfajniejsze wzmacniacze, jak najfajniejsze możliwości. Będzie rzeczy coraz więcej. Też tak jak tata dzisiaj wspomniał, będę się zajmował tym, aby na stronie przygotować gotowe takie, że tak powiem, diagramy, gdzie będzie zaprezentowane, jak każdy nasz profil ma ustawione potencjometry, aby znaleźć wszystko dla siebie i aby znaleźć swoje ulubione ustawienia wzmacniacza, bo tata bardzo treściwie do tego podszedł, aby każdy wzmacniacz oddać w pełni jego możliwości. Ja chciałbym jeszcze tylko gwoli uzupełnienia, bo będą pewnie pojawiały się pytania do nas, kiedy w Tonnecie będzie messa. Otóż informuję, że już 24 czerwca IK Multimedia opublikuje na stronach Tonnetu nasze profile Messa Recto. I tym akcentem. A ja nie mam na przykład TikToka i co teraz? No to Ci założymy. Musicie mi założyć. w takim Założymy razie. Ci. Słuchajcie, w takim razie oczekujcie mnie Na TikToku. O, i możecie też w komentarzach pisać, jaki content byście chcieli u taty zobaczyć. A co to jest? Content, no to jakby treści, które będziesz robił. No tylko takie. A może odkryjemy Cię w nowej roli iluzjonisty, magika, A o kapeluszu kowbojskim. jedną sztuczkę już umiem. To potem wam pokażę na TikToku. O, na TikToku. To zapraszamy. Dzisiaj zakładamy tacie TikToka i Wszystkiego będzie dobrego. sztuczka magiczna od taty. Jak Wszystkiego zwykle dobrego. U nas pozostańcie w obfitości. Dziękujemy. Dziękuję. Dzięki.